Powiedz mi, czy to ciebie dotyczy, że masz coś dużego do powiedzenia, fajnego, mądrego, a jednak milczysz, wycofujesz się? Albo widzisz, że są jakieś opcje dla ciebie, jakieś możliwości, żeby zrobić jakiś krok w innym kierunku, a jednak nie, rezygnujesz. Gdzieś trzeba się by było o coś upomnieć, może o jakiś awans, może o większe pieniądze, może o jakieś nowe stanowisko, ale ty to odwlekasz i gdzieś w jakiś sposób oddalasz się od tego, niż przybliżasz, zamykając sobie opcje, zamykając sobie buzię, bo gdzieś w tobie ciągle jest przekonanie, że ty się mniej liczysz, że inni mają zawsze czegoś więcej, nie? Że inni mają więcej wykształcenia. Jak nie wykształcenia, to doświadczenia. Jak nie doświadczenia, to może jakiejś takiej przebojowości. A jak nie przebojowości, a to bardziej inteligentny, a on umie sobie poradzić, a jest wyszczekany, a jest taki owaki. Zawsze jest jakiś powód, że tobie brakuje czegokolwiek, a inni mają tego w nadmiarze, a przynajmniej tak dużo, że oni mogą wystartować w ten świat możliwości, fascynacji, fajnych okoliczności, a jeżeli chodzi o ciebie, to ty właściwie to ty się wycofujesz i wracasz do domu i wracasz do siebie z takim poczuciem, że znowu to ja jestem ten niewystarczający, to ja jestem ta gorsza, a inni są lepsi. Jeżeli to poczucie gdzieś w tobie jest wręcz namacalne, no bo to jest, jeżeli ono jest, to jest bardzo trudne do zignorowania. To nie jest jak jakiś taki, może bym coś zjadła, ale dobra, nie wiem, poczekam. Tylko to jest głęboki ból, który daje o sobie znać 24 na dobę. Więc jeżeli coś takiego w tobie jest, bardzo możliwe, że zastanawiasz się na 500 różnych sposobów, dlaczego tak jest. I zadajesz sobie to pytanie, skąd mi się to wzięło? Czyli zaczynasz dochodzić do korzeni. Masz wielkie drzewo i zaczynasz szukać w korzeniach, gdzie był początek. Dlaczego ja tak mam? Dlaczego ja nie mogę mieć inaczej? I skąd mi się to wzięło? I podczas gdy to pytanie, zwłaszcza wśród osób, które rozwijają się, sięgają po jakieś treści rozwojowe, jest po pierwsze popularne, to po drugie też jest zasadne. To jest oczywiście, że sensowne. Dowiedzieć się, dlaczego ja nie mogę przekroczyć tej bariery, tej blokady, którą czuję gdzieś na sobie, ten knebel, który mam w ustach, kiedy mogłabym zabrać jakiś głos, gdzieś w jakiejś dyskusji, w jakiejś sytuacji, a jednak się wycofuję i jedyne co robię, to słucham bardzo uważnie, słucham innych ludzi, ewentualnie potakuję. I to jest bardzo zasadne, żeby odwiedzić sobie te korzenie, żeby je gdzieś w jakiś sposób przebadać, żeby je poznać, poświecić na nie światłem świadomości, żeby sobie zdać sprawę, że mam powody. To nie wzięło mi się po prostu jak na loterii, losowo, to nie wzięło mi się z niczego, to mi się wzięło z pewnych przeżyć. I od razu można oczywiście wziąć za pewnik, że wśród tych wszystkich przyczyn, właśnie w tych korzeniach, gdzieś dawno temu pojawiły się takie sprawy jak ignorowanie ciebie. Ignorowanie ciebie przez twoje środowisko najbliższe, w którym się wychowywałeś i to już tyle wystarczy. Nauczyłeś się, że to ja jestem kimś, kogo się ignoruje, czyli ja się nie liczę. To też mogły być wspomnienia, te korzenie, które mają na sobie takie znamiona umniejszania, czyli że ktoś się faktycznie liczył bardziej. I to czasami wynika z złych intencji, a czasami wynika z dobrych intencji, tylko bardzo trudnych sytuacji życiowych. Ale jakby nie patrzeć, ty dostajesz komunikat, mnie się ignoruje, mnie się umniejsza. Dodatkowo porównania. Jeżeli żyłaś w takich środowiskach, w których ciągle się ciebie porównywało, a do braciszka, a do siostrzyczki, a do koleżanki, a do
córki koleżanki itp., itd., no to też zrobi swoją robotę, bo zauważ, że to, co ty robisz, to też porównujesz siebie do innych i mówisz, a tamten ma lepiej, tamten bardziej wygadany, a tamten lepiej wykształcony, a tamten, no wamten jakiś tam bardziej. Czyli tak de facto co ty robisz? No porównujesz siebie do nich. Z wielkim minusem te porównania wychodzą do ciebie, względem ciebie, ale nadal porównujesz się do innych ludzi. I to też porównania zrobią. Dodatkowo taki 4. punkt, który bym doczepiła w tych korzeniach, co możesz znaleźć, robiąc sobie takie wykopaliska archeologiczne, no to taki też pewnik jest przejmowanie odpowiedzialności jako dziecko za to, co się dzieje. Żadne dziecko nie jest na to gotowe, żeby stać się dorosłym, bo dziecko jest dzieckiem i nagle stać się odpowiedzialnym za to, co się dzieje, za to, co inni czują, za to, jakie decyzje inni podejmują, to jest za dużo. To jest za dużo. I może tak, i takie dziecko musi zapłacić za to jakąś cenę. Najczęściej odbywa się to jego własnym kosztem. Na przykład poczuciem własnej wartości. I chociażby te 4 punkty, to już jest pewnik, że gdzieś masz jakieś, to już może tak, to jest wystarczająco, żeby mieć jakieś wątpliwości co do swojej ważności i wartości, przebywając wśród jakiejś społeczności, wśród jakiejś grupy ludzi. I odkopywanie tych odpowiedzi dlaczego jest ważne. Chcę, żeby to na pewno wybrzmiało w tym filmie. To jest coś super ważnego i sensownego i warto poświęcić temu czas. I jednocześnie do tego dodam ci coś więcej. Nie zatrzymujmy się na tych korzeniach. Nie zatrzymujmy się, nie róbmy sobie wykopaliska archeologiczne, jasne, ale nie budujmy w nich domu. Nie zamieszkajmy w nich na stałe, na 24 na dobę. Dlatego, że korzenie są ważne, jasne, ale to, co ty dzisiaj robisz przy tym drzewie, w jaki ty sposób dbasz lub zaniedbujesz to drzewo, czyli twoje bieżące rzeczy, bieżące decyzje podtrzymują tą krzywdę, która wydarzyła się kiedyś, albo ją leczą. Dlatego badanie korzeni jest super istotne i jednocześnie tak samo super istotne jest przyjrzenie się temu, nie co było, ale w jaki sposób ty dzisiaj siebie traktujesz. Czy to przypadkiem nie dokłada się do tamtego bólu i nie tworzy kolejnych warstw? Czy może działa jak balsam na tamten ból? To jest gigantyczna różnica. Dlatego w tych też 3 punktach, które za chwilę omówię, będą się znajdować właśnie te rzeczy, które na bieżąco dziś, nie za pomocą wehikułu czasu, ale za pomocą twojej głowy i rąk, i to będzie wystarczające, co można zrobić, żeby poczuć się bardziej ważną osobą. Punkt numer 1. Twój wewnętrzny język, czyli słowa, którymi siebie umniejszasz. Gdzie można szukać sposobów, na jaki dzisiaj podtrzymujesz te rany, które działy się w przeszłości? No, pierwszy trop to słowa. W jaki sposób do siebie mówisz, w jaki sposób o sobie mówisz i zwracasz się do innych. Czyli zwróć uwagę na wszelkiego typu przepraszanie. Przepraszanie, że żyję. Przepraszam, że zapytam. Przepraszam, że mam pytania, że o coś tam. Przepraszam, że dzwonię. Przepraszam, bo nie chciałam przerywać i tak dalej, i tak dalej. Albo wyrażenia typu, to tylko takie umniejszające. To tylko taki pomysł, który mi przyszedł do głowy. Mam takie głupie pytanie, może to będzie bardzo śmieszne, ale... Czyli robisz wielki wstęp do swojej prośby, pytania czy opinii. Zwróć uwagę na ten wstęp. Jak bardzo w nim stawiasz siebie w takiej pozycji o takiej. I jak bardzo to na ciebie dzisiaj wpływa. Co to tobie robi, kiedy tak poprzepraszasz za to, że w ogóle masz cokolwiek do powiedzenia. No i oczywiście zwroty typu, bo ja nie chcę przeszkadzać, bo ja nie chcę nikomu robić problemu,
ja nie chcę robić zamieszania, w ogóle już kombinacja, przepraszam za zamieszanie. I jednocześnie to jest ten poligon, na którym można by było poćwiczyć nieumniejszanie siebie. Czyli nie musisz się stać jakimś wirtuozem asertywności, chociaż na tym kanale są filmy o tym dosłownie z gotowcami, ze zdaniami, które można mówić, jeżeli asertywność to jest coś, co chcesz ćwiczyć. Podepnę je tutaj, ale to, co chcę tutaj powiedzieć, to jest uważaj na to, jak o sobie, do siebie i względem innych ludzi mówisz i nie musisz od razu super kwieciście wypowiadać się w sposób asertywny, ale chodzi tutaj o pozbycie się pewnych niepotrzebnych i niekoniecznych wyrażeń typu przepraszam za wszystko, tylko po prostu słuchaj, mam pytanie, a nie przepraszam, nie chciałabym zawracać ci głowy i robić zamieszania, ale mam pytanie. Zostawmy ten wstępik, wyrzućmy go do kosza, zostańmy tylko, słuchaj, mam pytanie. I tego typu skracanie wypowiedzi to już będzie fajny kierunek, to już będzie fajny trening tego, że kurczę, no ja po prostu mam pytanie i mogę je zadać. Okej, druga strona nie musi stawać na baczność i mi na nie odpowiadać, ale to już jest biznes drugiej strony. Ja zadbam tylko o to, żeby nie przepraszać, że żyję. Oczywiście to będzie niekomfortowe. Jeżeli jesteś przyzwyczajony lub przyzwyczajona do tego, żeby tak wszystko bardzo wstępy pisać w każdym możliwym kontekście, to ukrócenie tych wstępów będzie niekomfortowe i jednocześnie dlatego właśnie warto spróbować. Warto to ćwiczyć, dlatego że chcemy zrobić troszeczkę dyskomfortu, niekomfortowych sytuacji, bo to oznacza, że uczysz się wtedy czegoś nowego. Jeżeli to jest super komfortowe, to znaczy, że na pewno to już jest mocno wyśmigany sposób twojego bycia z innymi ludźmi lub wobec siebie, który przecież właśnie, dochodzimy do tego, dodatkowo na bieżąco umniejsza twoją wartość i ważność i znaczenie. A nie chcemy tego zrobić, więc chcemy zrobić coś nowego. A jak robimy coś nowego, będzie to niekomfortowe. Więc co robimy? Tolerujemy ten dyskomfort. Tolerujemy ten dyskomfort i to jest najlepsza droga do tego, żeby on przestał być dyskomfortem, a stał się naszą normą. Że to jest dla nas normalne, że nie przepraszamy za to, że żyjemy. Chcemy tego. Ale żeby do tego dojść, trzeba przejść przez trochę dyskomfortu. I jest to naprawdę warte wysiłku. Punkt numer 2. Brak wyboru, automatyzmy, które odbierają ci głos. Kolejnym nawykiem, który tu i teraz, na bieżąco w teraźniejszości podkopuje ci to poczucie własnej ważności i wartości, to jest szybkość reakcji, nie? Tak zwane szybkie tak, czyli zgadzasz się na coś i to nawet nie o to chodzi, czy to jest coś fajnego i czy ty faktycznie chcesz powiedzieć tak. To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że w ogóle nie dajesz sobie mikrochwili pauzy pomiędzy tym, co ktoś powie, gdzie coś usłyszysz, albo przeczytasz, albo dotrze do ciebie cokolwiek i twoja reakcja. Czyli stajesz na baczność. Wydaje ci się, że to jest absolutnie jedyny sposób na to, żeby istnieć i poruszać się po świecie. Po pierwsze, przepraszając za to, że w ogóle się poruszasz, to punkt numer 1, a punkt numer 2, absolutnie nie robiąc sobie, nie dając sobie przestrzeni i nie robiąc sobie tej przestrzeni, na przykład czasowej. Często na tym kanale mówiąc o asertywności, powtarzam, nie musisz być super gotowy do takich pięknych wypowiedzi, w których twoja decyzja jest cudownie asertywna, jednocześnie pięknie wypowiedziana, skomunikowana. Nie musisz mieć od razu do tego dostępu. Jedyne, co jest w tym momencie celem, to jest podarowanie sobie prezentów w postaci pauzy. Czyli zdań typu, słuchaj, daj mi chwilę, nie mam pojęcia, co ja o tym sądzę. Albo muszę to sprawdzić jeszcze, nie wiem, czy jestem zajęta wtedy w tamten weekend. Albo, wiesz co, odpowiem ci później. Na razie muszę się zastanowić. I to tyle. Nie masz genialnej odpowiedzi od razu, ale masz to, że dajesz sobie, ja się liczę na tyle, to jest tak naprawdę ten komunikat, ja się liczę na tyle, że ja pozwalam sobie nie stawać na baczność jak uczniak,
przed nauczycielem, który w dodatku wezwał go na dywanik, wobec koleżanki, przyjaciółki, znajomego z pracy, sąsiada, kogokolwiek innego. To nie jest tak, że ty źle wtedy żyjesz z ludźmi, ty tylko tak samo dobrze żyjesz z ludźmi, tylko w tym momencie zaczynasz dobrze ze sobą też żyć. I to jest absolutnie cudowny komunikat, który możesz na bieżąco ćwiczyć i trenować po to, żeby poczuć, okej, ja też się liczę. On się liczy, bo po prostu ma prawo mnie nie poprosić o coś, zapytać mnie o coś, zaczepić mnie z czymś. Jasne. A jednocześnie ja też. To nie jest tylko ja. To jest ja też. I punkt numer 3. Podwójny standard. Skąpstwo dla siebie, hojność dla innych. No i oczywiście wśród tej listy rzeczy, które robimy sobie dzisiaj, na bieżąco, w teraźniejszości, które non-stop utrzymują poczucie własnej ważności i wartości na niskim poziomie, no oczywiście w tej liście musi się znaleźć podwójny standard. Czyli to, jak inaczej reagujesz na problemy, biedy, smutki i trudy kogoś innego. Bardzo często to nawet nie musi być przyjaciel, tylko w ogóle nawet obca osoba. A jak reagujesz na to samo, jeżeli to ci się przytrafia i to ci się dzieje? Czyli jeżeli ktoś jest zmęczony i mówi, że nie da rady iść poćwiczyć, to ty mówisz tej przyjaciółce, czy siostrze, czy komukolwiek innemu, pewnie, połóż się, odpocznij, miałaś bardzo ciężki, wyczerpujący tydzień, daj se luzu. A sobie powiesz, ale ze mnie leń. Ale jestem po prostu nieodpowiedzialną osobą. Tylko prokrastynuję, nic mi się nie udaje. Pewnie, jak ja mam w ogóle cokolwiek osiągnąć, jak jestem taki leser? Albo kiedy ktoś obok z twojego otoczenia popełni błąd, i to nawet całkiem spory, to ty powiesz, nie przejmuj się, to jakoś minie, nadrobisz to, każdy się myli, nie ma ludzi idealnych. No powiedz, czy takie rzeczy nie przychodzą ci po prostu super lekko? Natomiast względem innych. Natomiast jeżeli to tobie przytrafia się ten błąd, no to jest po prostu, jestem beznadziejna, co ze mną jest nie tak, dlaczego ja nie mogę być normalna? I leci ta lawina, i leci. No i to jest ten podwójny standard, który występuje dziś, tu i teraz, i dlatego można go dziś, tu i teraz przyłapać za rękę i skręcić razem z nim w bardziej pomocną stronę. No skoro masz takie podwójne standardy, to jak to zrobić? Jak to odwrócić, jak gdzieś wyrównać? No skoro masz tak dużo hojności w swojej życzliwości wobec innych, to zadaj sobie to super klasyczne pytanie w takich momentach. Co bym powiedział do mojej przyjaciółki? Co bym powiedział do mojego kolegi? Co bym powiedział do mojego brata, gdyby był w takiej samej sytuacji, jakiej ja teraz jestem? I mówimy to, tylko że na samym początku dajemy nie jego imię, a swoje. Jeżeli to do ciebie nie trafia tak po prostu rzucone w eter, napisz sobie to na kartce, a potem na głos do siebie przeczytaj. I czytaj tak do skutku, co z tego, że na początku to będzie dziwne, takie sztuczne, ale ja nie czuję tego. Dobra, nie czuj tego, nie musisz od razu poczuć jakiejś nirwany i ojej, cudowne oświecenie, jak ja się teraz cudownie czuję. Nie, pamiętaj, to jest trening. Na treningach nie zawsze się czujemy cudownie, nie? Ale jednocześnie ćwiczymy mięsień. W tym przypadku ćwiczymy mięsień innego podejścia do siebie, a przez innego mam na myśli, podchodzimy do siebie jak do osoby, która się liczy. Potrzebujemy wielu powtórek takich podejść, żeby dopiero faktycznie coś do nas dotarło i żebyśmy mieli wrażenie, kurczę, no faktycznie, jak ja przestaję się na wszystko z automatu zgadzać, tylko robię sobie troszeczkę przestrzeni na siebie i jak ja zaczynam bardziej życzliwie do siebie mówić, to faktycznie trochę inaczej się czuję. I chcemy tego trochę inaczej. To jest nasz cel. Tego właśnie chcemy. Oczywiście ten temat jest gigantycznym tematem, także być może potrzebujesz konsultacji 1 na 1 indywidualnie. Zapraszam. Przy okazji jest to temat, który bardzo często występuje w newsletterze. Bardzo często w ten sposób przekazuję treści tylko poprzez pisaną formę o tym, jak dać sobie spokój. Na przykład z umniejszaniem siebie. Dlatego też przy okazji zapraszam. A podsumowując cały film, dodam, że rozumienie swojej przeszłości jest na to miejsce, jest tego wartość. Nie do zaprzeczenia.
i jednocześnie dzisiaj, tu i teraz, w każdym małym kroku w codzienności, w szarej codzienności jest bardzo dużo do zrobienia, a nie zaniedbania. Jest bardzo dużo do zrobienia, jest bardzo dużo małych kroczków do postawienia, które są bardzo wykonalne, które są realistyczne i realne do zrobienia, a przez to bardzo, bardzo pomocne. To są takie małe cegiełki, dzięki którym buduje się poczucie tu i teraz, że okej, ja też się liczę w tym równaniu. Mam nadzieję, że ten film Ci w tym pomógł. Jeżeli tak jest, daj mi znać w komentarzu. Podziel się swoimi małymi cegiełkami. Ja tutaj powiedziałam o 3 rzeczach, ale no przecież rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj są w rozwoju osobistym, ogólnie rozumianym długo, dlatego też pewnie masz swoje własne patenty na to, jak siebie podbudowywać. Co jest Twoją cegiełką? Podziel się w komentarzach, będziemy się od siebie uczyć, to jest zawsze super cenne. A przy okazji też super cenne, dlatego że każdy komentarz, każde wsparcie, kliknięcie, subskrypcja i tego typu kliknięcia, obejrzenia itp. To jest po prostu ruch na tym kanale, co pozwala mu się rozwijać, iść do przodu, co też daje mi większą satysfakcję i motywację do robienia tego, co robię. Dlatego też wielkie dzięki za to wsparcie, podobnie jak poprzez obecność na platformach Buy Coffee oraz Patronite. Wszystkim obecnym bardzo, bardzo olbrzymie dzięki wysyłam. Bardzo doceniam. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.